Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co dziś zrobi Fed? Stopa procentowa, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zaczynamy. Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Co dziś zrobi Fed? Stopa procentowa, co dalej? Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem dnia, w ogóle prawdopodobnie dla całego miesiąca, jest to, co zrobi Fed. Jako że 2 tygodnie temu rozpoczęło się coś, co może być kryzysem bankowym w Stanach Zjednoczonych, może się to przenieść do Europy, do innych miejsc na świecie, więc Fed ma dzisiaj podwójnie trudne zadanie. Co tutaj teraz zrobić? Jeszcze 2 tygodnie temu perspektywa co do przyszłych stóp procentowych była diametralnie inna. Teraz środowisko jest zupełnie inne i naprawdę rynek jest dość wyraźnie podzielony. Zobaczycie Państwo za chwilę, jak tutaj ten podział występuje, więc można się spodziewać dzisiaj bardzo dużej aktywności i zmienności, ponieważ jeżeli nie ma konsensusu, to rynek będzie musiał wybrać jakąś opcję, którą będzie musiał dyskontować i to jest oczywiście najistotniejsze. Zobaczymy, czy Fed się przejmie tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, jakie są dalsze perspektywy co do walki z inflacją, bo to także jest istotne, jakie jest znaczenie stopy bezrobocia i sytuacji na rynku pracy dla perspektyw recesyjnych i także stóp procentowych, więc te wszystkie parametry muszą być ze sobą dogadane, żeby podjąć właściwą decyzję i o to będzie dzisiaj toczył się bój i batalia po godzinie 19, więc naprawdę należy oczekiwać bardzo dużej aktywności i zmienności. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje informacje, jak zachowują się banki centralne w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, w Azji. I widzimy jednoznacznie, że cały czas to Fed jest najważniejszym bankiem centralnym na świecie, ponieważ to do Fedu, do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, muszą dorównywać inne najważniejsze banki centralne na świecie. I jak wiemy, tak już jest, to Fed wyznacza trajektorię stóp procentowych na całym świecie. No i po prostu taka jest rzeczywistość. Co się dzisiaj wydarzy? Rynek jest podzielony. Niektórzy spodziewają się podwyżki nawet o 50 punktów bazowych, niektórzy 25 punktów bazowych, niektórzy zakładają, że będzie pauza, a niektórzy zakładają, że nawet będzie obniżka stóp procentowych i to jest bardzo interesujące, ponieważ taka duża rozbieżność w ocenie powinna gwarantować dzisiaj potężną zmienność i aktywność na rynku po godzinie 19. Przypomnę, po godzinie 19 będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Kto jak prognozuje? Zobaczmy tutaj na tym wykresie. Widzimy, że dominuje konsensus, który mówi o tym, że raczej należy się spodziewać jednak podwyżki o 25 punktów bazowych, ale są podmioty, które zakładają, że nie będzie podwyżki stóp procentowych, a są podmioty, które zakładają tą obniżkę. Za obniżką jest na przykład Nomura, za tym, że będą stopy procentowe bez zmian jest na przykład Goldman Sachs, a inne ważne banki komercyjne zakładają, że jednak będzie podwyżka o 25 punktów bazowych i jest jeden podmiot, który sygnalizuje, że nawet spodziewa się 50-punktowej podwyżki stóp procentowych. Zobaczymy, jak Fed odniesie się do stopy bezrobocia, do perspektyw inflacyjnych, do tego, co się wydarzy w sektorze bankowym. Ja osobiście spodziewam się, że Fed nie podniesie dzisiaj stóp procentowych, będzie po prostu czekał na rozwój sytuacji, a potencjalna podwyżka stóp procentowych mogłaby nastąpić w maju, chociaż ja osobiście nie spodziewam się tego, więc myślę, że jesteśmy na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych i tutaj to będzie musiało być wyceniane przez rynek. Jaka powinna być reakcja rynkowa? Jeżeli stopy procentowe pójdą w górę, to teoretycznie amerykański dolar powinien się umocnić. Powinniśmy być świadkami negatywnych zjawisk na rynkach ryzyka, więc powinno być to zjawisko negatywne dla indeksów giełdowych na przykład i powinniśmy być także świadkami następnej fali wyprzedaży amerykańskich obligacji. Natomiast brak podwyżki stóp procentowych bądź też obniżka stóp procentowych powinna dać wielką euforię inwestorów na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza obniżka stóp procentowych, co wcześniej nie było zdyskontowane przez ogół, przez konsensus uczestników rynku. Jak pamiętamy, tylko jeden podmiot spodziewa się
że tak właśnie się stanie. Obniżka, gdyby nastąpiła, powinna dać bardzo dużą euforię, wzrosty indeksów giełdowych o bardzo dużej skali. Powinno być kupowane ryzyko na całym świecie. Amerykański dolar powinien silnie tracić na wartości i powinniśmy być także świadkami silnych wzrostów w takiej sytuacji Bitcoina, czy też rynku surowcowego. Spodziewam się, że jeszcze raz powtórzę, że nie będzie dzisiaj żadnej zmiany w stopach procentowych, ale rynek zareaguje na to optymistycznie, więc spodziewam się jednak osłabienia amerykańskiego dolara, ale nie w jakiejś formie dynamicznej. Spodziewam się wzrostów indeksów giełdowych, wzrostów cen surowców, wzrostów Bitcoina i wzrostów aktywów związanych z rynkami emerging markets. Zobaczymy także w komunikacie i wszystkich informacjach, jak Fed nastawia się do tego, że bilans Fedu zaczął znowu rosnąć i naprawdę będziemy szukać wszystkich informacji dotyczących tego, czy ryzyko związane z upadłościami i problemami niektórych banków komercyjnych przeniosą się rzeczywiście na sferę realną gospodarki, bo oto także może być batalia. I drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnego nowego raportu, który tam jest podlinkowany w opisie i w komentarzu, odnośnie tego banku europejskiego Credit Suisse, który miał największe problemy. Co dalej w tym temacie, drodzy Państwo? Jakie będą tego konsekwencje? Co będzie dalej wokół tego banku Credit Suisse? Które banki są potencjalnie najbardziej zagrożone? Naprawdę warto mieć świadomość tego, gdzie tkwi ryzyko i które banki są naprawdę narażone teraz na perturbacje, na efekt domina. A z takich ciekawostek o CD Projekt, także tam jest w tym materiale o tym, że Wiedźmin generuje nie aż tak dobre wyniki, jak wcześniej można było się nastawić, więc zachęcam do tego materiału. Przypomnę, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Ale wracając do tego, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, będziemy patrzeć także na ogólny efekt tych wszystkich informacji w postaci zmian na rynku pieniężnym, na rynku przyszłej stopy procentowej. Na chwilę obecną, jak widzimy, rynek spodziewa się podwyżki stóp procentowych dzisiaj w prawdopodobieństwie 80%. 80% jest prawdopodobieństwa na to, że dzisiaj Fed zdecyduje się na podwyżkę o 25 punktów bazowych i zobaczymy, jak zmienią się te oczekiwania co do kolejnych spotkań Fedu. Na chwilę obecną rynek ocenia, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo podwyżki dopiero w maju i że będzie to ostatnia podwyżka. Później w drugiej połowie tego roku będą obniżki stóp procentowych. Ja jeszcze raz przypomnę, osobiście nie spodziewam się żadnej podwyżki. Dzisiaj nie spodziewam się w maju podwyżki stóp procentowych. Spodziewam się, że naprawdę w drugiej połowie tego roku będą obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i rynek może już się pod to pozycjonować. My poza rynkiem pieniężnym będziemy także śledzić zachowanie amerykańskich obligacji, tych amerykańskich dziesiątek, które w bardzo ładny sposób obroniły wsparcie 3,45. Przypominę, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. Znaczenie tych ostatnich minimów jest ogromne. Ich pokonanie będzie oznaczało, że rynek wchodzi w kolejną fazę spadków rentowności, czyli wzrostów cen, że prawdopodobnie rozpocznie się fala hossy wzrostów obligacji, cen obligacji i będzie to bardzo korzystne, spójne z tym, żeby dyskontować na rynku obligacji dezinflację i początek, być może nawet perspektywy obniżek stóp procentowych, więc rynek długu powinien być wyczulony właśnie na te informacje. Zobaczymy, jak zmieni się krzywa dochodowości amerykańskich papierów, to także jest teraz bardzo interesujące, a z ciekawostek statystycznych widzimy, że zmiany w ostatnich miesiącach na amerykańskich obligacjach 10-letnich i 2-letnich były także dość historyczne. Zmiany na dziesiątkach odpowiadały globalnym kryzysom, które miały miejsce w ostatnich latach, a zmiany na amerykańskich 2-latkach były ostatnio tak mocne w 2008 roku, kiedy padał Goldman Sachs, więc widzimy, że jesteśmy w bardzo ważnym miejscu i teoretycznie ze statystycznego punktu widzenia może być trudno o kontynuację tendencji spadkowej na rentowności, ale to jest, przypomnę, tylko taka statystyka, która jednak pokazuje pewnego rodzaju zależności.
Zobaczymy także, jak na zmianę oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych zareaguje amerykański dolar, ponieważ presja na podwyżki wywoływała umocnienie amerykańskiego dolara. Gdyby się okazało, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, to amerykański dolar powinien tracić na wartości. Ja osobiście daję 70% prawdopodobieństwa, że dzisiaj amerykański dolar się osłabi, a nie umocni po tych wszystkich informacjach, które napłyną z rynku, a amerykański dolar na samym swoim indeksie, tak jakby w ostatnich dniach potwierdził linię trendu spadkowego, którą ładnie widać tutaj na indeksie i wyglądałoby, że ma ochotę na nawrót do tendencji przeciwnej amerykańskiemu dolarowi, a w takiej sytuacji dałoby to na eurodolarze dużą szansę na powrót w rejon 1,10 i oczywiście wzrosty eurodolara sprzyjałyby popytowi na ryzyko na całym świecie, ponieważ cały świat lubi, kiedy amerykański dolar jest osłabiany. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że ostatnie zawirowania w ogóle nie doprowadziły do jakiegoś dynamicznego wzrostu wskaźnika call-put ratio na indeks giełdowy. Ten wskaźnik put-call ratio nie sygnalizuje, żeby jakoś masowo były kupowane opcje, które pozwalają zabezpieczyć się przed spadkami indeksu giełdowego, bądź też spekulować na spadki indeksu giełdowego. Być może naprawdę te wydarzenia ostatnie są zupełnie ignorowane przez rynek i rynek ma ochotę na tendencję wzrostową, ponieważ wydarzenia ostatnich godzin naprawdę pokazują relatywną siłę. Obrona wsparcia 3900 punktów, a wczorajsze wyjście nad poziom 4000 punktów dodatkowo faworyzują scenariusze prowzrostowe. Więc moim zdaniem jest także 70% prawdopodobieństwa, że dzisiaj indeksy giełdowe pójdą w górę, a nie w dół po tych wszystkich informacjach z Fedu, które się pojawią. I oczywiście spodziewam się także podobnej reakcji indeksów giełdowych w Europie, ale prawdopodobnie dopiero jutro. Z ciekawostek te problemy sektora bankowego widać w Europie na subindeksie dotyczącym banków, sektora bankowego. I w tym wypadku widzimy, że od 2007-2008 roku cały czas sektor bankowy w Europie jest w kryzysie, ale ostatnie miesiące przyniosły perspektywę poprawy. I teraz te zawirowania niosą znamiona ruchu powrotnego do tych negatywnych zjawisk, które były dyskontowane na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeżeli rynek zlekceważy, zdyskontuje jednak optymistycznie te ostatnie problemy Credit Suisse, negatywne nastroje dla sektora bankowego, będzie to jednoznaczny sygnał, że jednak w rynku jest optymizm i nadzieja na to, że negatywne scenariusze w ogóle nie będą realizowane. Dlatego też jestem ciekawy, jak w kolejnych miesiącach i tygodniach zachowa się ten subindeks bankowy dla całej strefy euro i będziemy to także bardzo mocno monitorować. Rynek surowcowy to jest także rynek, który powinien zareagować na zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności. Jeżeli po Fedzie rentowności zaczną spadać, a amerykański dolar zacznie się osłabiać, to zobaczymy nawrót do tendencji wzrostowej ceny złota. Ja daję około 60% prawdopodobieństwa, że właśnie tak się stanie i złoto spróbuje nawrócić do tendencji wzrostowej. I na kolejnym ciekawym wykresie długoterminowym widzimy, jak jest teraz powiązanie złota z frankiem szwajcarskim i że mniej więcej te dwa instrumenty finansowe ruszają się dokładnie w ten sam sposób. Cena miedzi, także na to zwracamy dużą uwagę, ponieważ generowane są następne sygnały zachęcające do popytu na ryzyko. Teraz przejście poziomu 8900 punktów najszybszej linii trendu spadkowego będzie zachęcać jeszcze bardziej do popytu na ryzyko, więc jeżeli się okaże, że po godzinie 19 miedź kontynuuje tendencję wzrostową, to będzie to zachęta, żeby też indeksy giełdowe ruszyły bardziej w górę, a jutro cały świat. Zobaczymy, co zrobi ropa naftowa na oporze $70. Widać, że ten poziom działa, ma coraz większe znaczenie i także co zrobi Bitcoin. Ponieważ jeżeli rentowności będą spadać, amerykański dolar zacznie się osłabiać, to kolejna presja powinna pójść na Bitcoina. Bitcoin się jakby zatrzymał w okolicach tych ostatnich maksimów, czeka na kolejny impuls, jakoś nie chce spadać, a to za każdym razem faworyzuje scenariusze prowzrostowe i ja jestem także nastawiony, że raczej dzisiaj jest około 65 do 70% prawdopodobieństwa, że Bitcoin pójdzie w górę, rozpocznie następną falę wzrostową ku poziomowi $30,000 i nawet poziomów jeszcze wyżej nastawionych, ponieważ sytuacja techniczna jednoznacznie faworyzuje tutaj, żeby te kryptowaluty, w tym Bitcoin, kontynuował ruch
do góry. I z ciekawostek, rynek nastawia się na to, co się jutro wydarzy w Wielkiej Brytanii, ponieważ oczekiwania są także na podwyżkę o 25 punktów bazowych, a dzisiaj poznaliśmy dane o inflacji. W Wielkiej Brytanii inflacja znowu zawiodła. W lutym była ona powyżej 10%. Szczyt inflacji się tworzy, ale bardzo te procesy dezinflacyjne słabo postępują. Natomiast wskaźniki, które pokazują zaskoczenia na inflacji, także sygnalizują, że będziemy mieć do czynienia z negatywną reakcją tutaj gospodarki. Jestem też ciekawy, czy te procesy dezinflacyjne faktycznie będą zachodziły w Wielkiej Brytanii, ale na chwilę obecną cały czas uważam, że zawirowania związane ze zmianami cen administracyjnych także dla krajów Europy innych niż Polska występują i to jest ten powód, dlaczego inflacje w lutym negatywnie zaskakują. Zobaczymy w marcu, czy te tendencje dezinflacyjne faktycznie wrócą, ponieważ jeżeli wrócą, to naprawdę ożywi się ruch przyszłej stopy procentowej i rynek będzie wyceniał, że przyszła stopa procentowa będzie spadać. Jeżeli jednak procesy dezinflacyjne nie będą zachodziły w takim stopniu, jak można było założyć, to oczywiście banki centralne będą miały bardzo duży kłopot, żeby obniżać stopy procentowe, żeby tutaj generować odwrócenie tendencji w polityce monetarnej. Dlatego też marzec będzie bardzo istotny, kluczowy, prawdopodobnie kwiecień także, ale ten marzec będzie moim zdaniem najistotniejszy. No i w tym czasie będzie uśpiony rynek krajowych aktywów, ale wróci on jutro o poranku i jeżeli euro-dolar pójdzie dzisiaj w dół, rentowności zaczną spadać, to moim zdaniem wystąpi następna fala wzrostowa i popytu na polskie aktywa i w takiej sytuacji euro-złoty powinien się dalej zacząć umacniać, powinna być kolejna presja na polskie obligacje i giełda papierów wartościowych także powinna zbliżać się do swoich oporów, a zupełnie w tle są dane makroekonomiczne, które praktycznie nie mają teraz większego znaczenia i ten wskaźnik zaufania konsumentów, który poznaliśmy, chociaż on rośnie kolejny miesiąc, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ rynek nastawia się na to, jakie będą perspektywy co do polityki monetarnej, jaka będzie perspektywa co do stóp procentowych, czy stopa procentowa pójdzie jeszcze w górę, czy już będziemy zmieniać trajektorię na prospadkową. To naprawdę ma teraz kluczowe znaczenie dla wyznaczenia, czy dno cyklu koniunkturalnego będzie miało miejsce, więc stopa procentowa co dalej to jest temat, który będzie rozgrzewał perspektywy uczestników całego rynku, poszczególnych klas aktywów. Myślę, że dzisiaj Fed nie będzie podnosił stóp procentowych, będzie czekał na rozwój wydarzeń. Ja osobiście spodziewam się, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, ale oczywiście mogę się mylić. Nie jestem przywiązany ślepo do tych moich własnych, subiektywnych spostrzeżeń i punktu widzenia. Jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam, tam na dole jest podlinkowany specjalny nowy raport poświęcony temu, czy Credit Suisse sobie poradzi, co dalej z Credit Suisse, jakie będą perspektywy zamieszania wokół tego banku, co może się dalej wydarzyć, jakie są potencjalne kolejne zagrożone firmy, spółki, banki, na które warto zwrócić uwagę i warto się z tym materiałem zaznajamiać. Przypomnę, tam na dole link w opisie i link także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę bardzo dużej dodatniej stopy zwrotu podczas tego niezwykle interesującego wieczoru. Do zobaczenia i pozdrawiam.